mówiłeś o tym, że nawet czułeś depresję w związku z tym, z tymi filmami, które robimy, kiedy je wysłuchałeś. To jest, powiedz coś o tym. Depresja jest potwornym cierpieniem, uczucie, w którym czujemy się absolutnie wyizolowani. Ma symptomy psychicznego odizolowania, nie wiemy co robić. Chcemy uciekać, nie wiemy gdzie. Szukamy pomocy w kontakcie z przyjaciółką, z przyjacielem. Są objawy fizyczne, a więc jest ściśnięcie brzucha, jest w gardle, gardło ściska. I ta potworna panika, to ja tego nie chcę. Przeżyłem pierwszą depresję, która trwała 4 miesiące. Ty znasz Ewę, moją ex. Tak. Ona mnie zostawiła. I było tak, że miałem depresję przez 4 miesiące. Żeby pójść spać, chodziłem, ja wiem, 20-30 kilometrów. Do zmęczenia. Nie jadłem prawie nic. Zmuszałem się do jedzenia. Po 4 miesiącach uciekłem w egoizm. Zapisałem się w biura matrymonialne, zacząłem kobiety spotykać i tak dalej, i tak dalej. A więc ucieczka w seks, ucieczka w przyjemności, ucieczka w coś i powoli depresja nie może trwać wiecznie, więc. Kiedy ostatnio właśnie zdarzyła się depresja, potworna depresja, kiedy było to ściśnięcie, wyszedłem na zewnątrz, ja pierdzielę to wszystko, cały ten rozwój duchowy, pierwszy co. Jak mam tak strasznie cierpieć, to ja to walę. Wyszedłem, zacząłem szukać, była noc, poszedłem do mojego znajomego po drugiej stronie, gdzie, jak już wiesz, nie żyje. I w pewnym momencie mówię, kurwa człowieku, mówisz o tej całej duchowości, ludzie myślą, że jesteś uświecony. Co ty kurde robisz w tym życiu? Co ty robisz ze sobą? W pewnym momencie w tym takim samym zamęcie, tej panice, nie wiem czy kiedyś miałeś depresję, w totalnej panice usiadłem, jak krzesełku, i spojrzałem temu w twarz. Mówię, kurwa, jesteś, to bądź. To chodź. I zacząłem to obserwować. Mówię, nie chcesz być widoczny, ja cię zobaczę. Ja chcę cię obserwować. Symptomy fizyczne odeszły, ale te symptomy psychiczne zaczęły odpuszczać. W trakcie jak obserwowałem to. To jest bardzo istotne. Kiedy robimy coś innego, kiedy stajemy w obliczu, nie idziemy w ucieczki, nie uciekamy, prawda? Niszczymy pewien wzorzec. Zrozum, Marysiu, Marylko, kochana, zrozum. Depresja, którą ja czuję, jest depresją, którą czuje każdy człowiek na tym świecie. To nie jest moja prywatna depresja. Ból zęba, który czujesz, jest bólem zęba każdego, który odczuwa ból zęba. Depresja nie jest moją prywatną własnością. Depresja dotyczy całej ludzkości. Więc
ciężko mi to powiedzieć, ale kiedy zrywasz pewien schemat, pattern, pewien schemat zachowania, ucieczki, przyjemność, zmieniasz też powoli ten schemat dla innych ludzi, którzy być może mają depresję. Zmieniasz schemat depresji. Depresja jest jak potworna choroba, która nie chce zostać zobaczona i której całkowicie ona nie chce, żeby stanąć ją twarzą w twarz. Rozumiesz? To jest w momencie, kiedy staniesz twarzą w twarz 3-4 godziny, pół dnia może, all over, wszystko skończone. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że depresja jest jak podarunek. Albo wyzwanie, żeby zobaczyć cierpienie ludzkości. Ona jest wyizolowana, nie? Czujesz się głodna, nie masz jedzenia, tak się zdarzyło, że jesteś głodna. To jest głód każdego człowieka na tym świecie. Nie? Spójrz mi na oczy. Ty jesteś tym światem i ten świat jest tobą. Tak jak Krishnamurti powiedział, you are the world and the world is you. Jeśli zobaczysz to teraz, w tym momencie, w tej chwili, będziesz miał w to głęboki wgląd. I ten głęboki wgląd, jeśli istniejesz, jeżeli zobaczysz prawdę, to ta perfuma prawdy ma ogromny wpływ na całe nasze istnienie. Z drugiej strony, my wszyscy to cierpienie istnieje, ponieważ my wszyscy jesteśmy skorumpowani. Ponieważ bierzemy udział w tej rzece. I co to jest korupcja? Korupcja w języku, znaczenie słowa korupcji to jest break up, rozbić. A więc skorumpowany człowiek jest fragmentaryczny, rozbity na części. Nie? Jesteśmy podzieleni, jesteśmy całkowicie odizolowani jeden od drugiego. Jeżeli teraz ja chodziłem sobie Mission Bay, co to jest związek z drugim człowiekiem, nie? Relationship, nie? To jest, tak jak mówiłem, jest to odpowiedź, respond. Nie? To jest to takie, teraz tak, idziesz sobie ulicą, albo gdzieś w brzegu morza, tak jak ja siadłem, patrzyłem na twarze innych ludzi, absolutnie odizolowane. Może 1 na 20 uśmiechnęła się do mnie. A ja patrzyłem na twarze, szukając odpowiedzi, związku z drugim człowiekiem. Jaki mamy związek ze sobą? Jak zostaliśmy
skorumpowani, rozbici. To jest najlepsze doświadczenie. Trzeba specjalnych filozofii oświeconych mistrzów. Zobacz to. Zobacz to własnymi oczami. Jak jesteśmy skorumpowani? Od środka. Rozbici, fragmentaryczni. Możemy zrozumieć pewne rzeczy tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem. Jeśli Ta metoda, o której powiedziałeś, no, spojrzenie na depresję w ten sposób, że ty obserwujesz to bardzo dobra technika na tego typu stanie. to jest pewna metoda, którą chcę zaproponować. Dosyć trudna. Metoda polega na tym, czy jesteś świadoma na przykład, teraz siedzisz, rozmawiasz ze mną. Czy jesteś teraz świadoma tego, że siedzisz tu, tam jest kuchnia, tu i tak dalej? Czy jesteś tego świadoma? Twoja świadomość jest to, że to tam jest, czy jesteś tu? No i tu potrafię być. Ale czy ogarniasz całość? Okej. Czasami jak się skupiam bardzo tylko na tym, że jestem tu, to mogę być tylko tu, a wszystko inne znika. Ale gdzieś tam mogę zawsze wrócić i z tego innego punktu widzenia zobaczyć. Więc to, o czym powiem, wymaga ogromnej obecności. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tu, jesteś świadoma szafy z tyłu budynku, a także otaczających budynków. Tak jakby jesteś świadoma całkowicie tego, co powoduje, że jesteś całkowicie obecna. Prawda? I z tej obecności następuje potężna uwaga, gdzie zbierasz całą energię i z tej obecności cały czas jesteś świadoma, obserwujesz każdą swoją myśl, każdy szczegół wokół, każdy ruch listka. Idziesz do parku i obserwujesz. Nie oceniasz. Obserwacja nie jest koncentracją. Rozumiem? Uważnością obserwujesz, ale bez motywu. No? Obserwujesz, żeby być oświecona na przykład. Albo obserwujesz... Wtedy jest prawdziwa obserwacja, wtedy się bardziej prawdziwie widzi. Obserwuję po to, żeby uzyskać jakiś inny wymiar świadomości, albo motyw oznacza ruch, nie? W języku angielskim motion. Z drugiej strony możemy powiedzieć emotion, prawda? Czyli ruch nie bez motywu. I do parku. Gdyby tak chciały wiedzieć. Z pełną świadomością tego, co jest wewnątrz i na zewnątrz. W totalnej obecności, idziesz w parku, jesteś świadoma tych wszystkich ogarniających cię, jesteś całkowicie obecna i ogromna uważność i obserwacja, nie koncentracja. Broń, Panie Boże, koncentracja. Uważność, obserwujesz wszystko. Teraz. Czy chcę to zrobić, czy nie, to Twoja sprawa i tych, którzy oglądają to wideo. Możecie to zrobić na własną rękę, bądźcie światłami dla samych siebie. Ja nie jestem Twoim nauczycielem. Ja nie powiem Ci, jak to robić, co robić i tak dalej. Ale warto spróbować, zobaczyć. A jeśli się spodoba, to że i tak.